Pyta Pan o jakieś przesłanie na zakończenie naszego spotkania. Chciałbym być w tej chwili świadkiem wieczności. Jesteśmy tak uwikłani w te sprawy codzienności ziemi, że nie potrafimy wznieść się ponad nie do tego stopnia, że stajemy się niewolnikami ziemi, a przecież jesteśmy stworzeni do życia w niebie. Tam jest nasze prawdziwe życie, to wielkie życie, a tu jest tylko to maleńkie, które ma służyć nam do zdobycia biletu wstępu do wiecznej światłości. Jeśli więc mamy być prawdziwymi uczniami Chrystusa, to musimy duchem przebywać w niebie, bo inaczej nimi nie będziemy, tak naprawdę. Dziękuję Bogu za to, że jako dziecku, nie wiem ile mogłem mieć wtedy lat, mogłem pokazać tutaj miejsce w tym starym domu. Pozwolił nagle przenieść się na próg wieczności i nieba. Było to tak szokujące wieczorem przy zasypianiu, że pamiętam do dzisiaj i tym żyję i tęsknię, żeby wrócić do tej przepięknej krainy, w której nie istniały ani czas, ani przestrzeń, pełnej różowego światła, miłości, szczęścia. I wracając z niej, wołałem: ciociu, ja bym chciał w tej chwili umrzeć. Co ty pleciesz, dziecko? Umrzeć? Całe życie masz przed sobą. Co ci do głowy przyszło? Zapytała. Leżała wtedy w łóżku obok, czytała coś sobie przy lampce. I to wołanie: chciałbym w tej chwili umrzeć, żeby tam się znaleźć, towarzyszy mi przez długie lata życia. I kiedy nagle olśniła mnie myśl, że to jest ten rok, w którym mogę być zabrany, porwany do tej krainy, prosiłem Boga, żeby dał mi pieczęć tęsknoty za tym właśnie światem szczęśliwym. Trwało to może ze 2 miesiące, zanim ta pieczęć przyszła. Przyszła w jednej chwili, nie zapisałem sobie daty, ale to było wieczorem któregoś dnia. I wtedy przestała istnieć noc. Nie mogłem już niczym innym się zająć, tylko z nocy zrobił się dzień, dzień modlitwy, dzień pracy, zastanawiania się nad tym, co jeszcze mogę zrobić dobrego dla ludzi, żeby im to zostawić. Ale mogę to powiedzieć, że ta tęsknota była tak porywająca, że gdyby trwała dłużej, już by mnie tutaj nie było, nie dałoby się żyć. Jestem przekonany, że to jest ta pieczęć męczenników, że Pan Bóg im da w odpowiednim momencie tęsknotę za wiecznym szczęściem i będą bez żadnego problemu szli po kolei jak kamienie rzucone na szaniec. Druga bardzo ważna myśl, która mi w tej chwili towarzyszy, to jest chęć przekonania ludzi o tym, że mają podwójny cel
życia na tym świecie. A więc nie tylko zasłużyć sobie mają na wieczne szczęście, jak to dzieciom mówimy, zdobyć bilet do nieba, bilet wstępu, ale mają przyczynić się do tego, żeby jak najwięcej ludzi tam się dostało. Więc to jest podwójny cel życia wszystkich prawdziwych uczniów i uczennic Chrystusa. Jeżeli ktoś jest tylko stawem, który jest tym zbiornikiem wodnym, do którego jest wąziutki dopływ i ta woda gubi się gdzieś w tym stawie, wycieka na przeciwległym jego brzegu, krańcu, kropelkami. W tym stawie to wszystko burzy się, zarasta, cuchnie. To jest obraz postawy człowieka, który jest tylko otwarty na to, żeby brać, żeby się dobrze na tym świecie urządzić. I w końcu z tego stawu może się zrobić co? Bagno, a potem torfowisko i wreszcie łąka. Przestał istnieć. Mamy zadanie zrobić z tego stawu jezioro, czyli otworzyć ujście. Wtedy będzie szeroki może dopływ i szeroki odpływ i będzie zupełnie inna jakość wody. Taki człowiek, który przejął się losem innych, który zrozumiał, że nawet za wielką cenę musi ich zdobyć dla Boga, dla nieba, staje się właśnie jak to piękne jezioro z bardzo czystą wodą, z pięknymi rybami, po którym można sobie pływać, kąpać się w nim i nigdy nie zarośnie. Ale trzeba właśnie cenę zapłacić, nieraz bardzo wysoką, za to, żeby komuś pomóc do jego zbawienia. W tym wzorujemy się na Chrystusie, który przyszedł, aby mieli życie i aby mieli je w obfitości, tak powiedział. Więc jeżeli rzucimy się w wir tej walki o duszę, to wtedy Pan Bóg o nas samych się zatroszczy. I nasze życie stanie się wzniosłe, piękne, przemienione. Czyli żyć sprawami innych i dla innych. A każda odrobina miłości, którą wypromieniowywaliśmy ze swojego serca, do nas powróci i to jeszcze w dwójnasób. To by można było przekazać wszystkim, niezależnie od warunków, w jakich się znajdują. I cieszę się, dziękuję Bogu, że mogę to w tej chwili powiedzieć, co zresztą mówiłem i pisałem wiele razy.